Cześć, ja nazywam się Dawid i uważam, że jeżeli w coś inwestujesz, to powinieneś to rozumieć. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest Bitcoin. Jeżeli jesteś nowy na rynku kryptowalut lub po prostu jesteś już od kilku lat, ale tak naprawdę nigdy nie zastanawiałeś się, czym ten Bitcoin w sumie jest, albo po prostu jeszcze sobie tego w głowie nie poukładałeś, nie zrozumiałeś jeszcze tego, to zapraszam Cię na tą serię, którą nazwałem Już wiem, jak działa Bitcoin. Nie przedłużając, zaczynamy. Bitcoin jest to po prostu program komputerowy, który nie ma jednego właściciela. Nie ma czegoś takiego jak Facebook, który ma swojego właściciela i jeżeli ktoś zdecyduje sobie, że wyłączamy Facebooka, no to nagle go nie ma. Nie, Bitcoin nie ma jednego właściciela. Bitcoin jest tak naprawdę siecią, jest łańcuchem bloków. Te bloki pojawiają się co 10 minut i są one zatwierdzane przez górników i każdy z nas może podłączyć się do tej sieci. My możemy również być górnikami, czyli zatwierdzać te transakcje, które się pojawiają w sieci Bitcoin. My nie musimy być górnikami. My możemy na przykład na sieci Bitcoin utworzyć sobie jedynie swój portfel i na nim przechowywać swoje bitcoiny albo przekazać komuś innemu. Natomiast ogólny sens, który chciałbym, abyś teraz zapamiętał, to fakt, że Bitcoin nie ma jednego głównego właściciela. Jest to po prostu sieć, która działa niezależnie. Każdy może się podłączyć do tej sieci, każdy może zatwierdzać transakcje, jeżeli chce być górnikiem, natomiast do tego musi zakupić odpowiedni sprzęt, ale możesz na przykład dołączyć do sieci Bitcoin po prostu tworząc sobie portfel i przetrzymywać tam wartość, jeżeli zdecydujesz, że taka forma trzymania środków ma dla Ciebie sens. Żeby sobie zwizualizować to w głowie w inny sposób, podam Ci przykład zeszytu, w którym zapisujemy informacje o transakcjach. Tylko że w tym przypadku jest to zeszyt, który ma nieskończoną liczbę kartek. I osoba, która zatwierdzi transakcje zapisane na danej kartce, czyli jest to górnik, po prostu przerzuca tą kartkę i my dostajemy nową pustą kartkę, na której możemy zapisywać transakcje. I za to, że górnik przerzucił kartkę, czyli zatwierdził transakcję, otrzymuje wynagrodzenie w postaci Bitcoina oraz w postaci opłat transakcyjnych, które dali mu użytkownicy za to, że zatwierdził ich transakcje. Jest jeszcze jeden szczegół. W momencie, kiedy górnik przerzuca tą kartkę, czyli zatwierdza transakcję, to wszyscy pozostali górnicy, którzy są podłączeni do sieci Bitcoin, muszą przepisać te transakcje, które zostały zatwierdzone. Każdy tworzy sobie kopię tego nowego bloku, dołącza do całej poprzedniej sieci i widzi nową, pustą kartkę. Zapisywanie kolejnych transakcji na kolejnej nowej kartce się rozpoczyna i walka o to, aby zatwierdzić nowe transakcje, trwa. Dlaczego sieć Bitcoin jest takim sukcesem? Działa to nieprzerwalnie od 14 lat. Ponadto nie można wprowadzić żadnych zmian w zapisie sieci, czyli nie można zrobić czegoś takiego, że jestem, dajmy na to, hakerem i wprowadzę sobie zmianę, że rok temu ktoś wysłał mi 300 bitcoinów na mój adres i wtedy mi pojawi się nagle na moim adresie 300 bitcoinów. No nie mogę czegoś takiego zrobić, bo jeżeli ja sobie zrobię taką zmianę zapisu w jednym z bloków, który powstał rok temu, to nie będzie się to zgadzało u wszystkich górników, którzy wcześniej kopiowali sobie zapisy na kartkach, dołączali je do Bitcoina i uznawali je za prawidłowe. Jeżeli ja sobie zrobię jakąś zmianę zapisu w sieci Bitcoin, no to niestety nikomu dookoła nie będzie się to zgadzać i powiedzą mi: sorry Dawid, ale mówisz nieprawdę, my Ci po prostu nie wierzymy. Jeżeli chcesz, no to baw się w swoją zabawę, ale my idziemy dalej z łańcuchem, który pojawia się co 10 minut, nazywa się Bitcoin i my wierzymy sieci Bitcoin, a nie Tobie, że Ty sobie coś tam pozmieniałeś w kodzie i teraz machasz nam z chorągiewką, że to Twoje jest prawdziwe, Ty masz rację, a nie wszyscy górnicy dookoła, którzy od wielu lat moc obliczeniową swoich komputerów przeznaczają na to, aby potwierdzała transakcje sieci Bitcoin i zużywają na to mnóstwo energii w postaci prądu, za który muszą płacić. Zatem, jak widzicie, sieć Bitcoin jest bezpieczna. Nikt Wam nie może powiedzieć, że transakcja, którą wykonaliście 2 lata temu, jest nieprawdziwa, albo jeżeli macie ileś bitcoinów, nikt Wam nie może powiedzieć, że to jest nieprawda, ponieważ za prawdę uznawane jest to, co zatwierdzą górnicy i to, co jest zapisane w sieci Bitcoin, i to Was chroni.
I nie ma czegoś takiego, że przyjdzie na przykład jakiś bank albo jakiś, nie wiem, urzędnik, premier, prezydent i powie wam, że sorry, no nie masz tych bitcoinów. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? On może sobie tak powiedzieć, ale jeżeli ty masz dostęp do swojego portfela na sieci Bitcoin i posiadasz swoje klucze prywatne, no to okej, możesz mu powiedzieć fajnie, że pan tak uważa, ale no ja udowodnię, że ja mam dostęp do takiego portfela, tam jest taka ilość bitcoinów i to potwierdza cała sieć Bitcoin, którą wspierają górnicy z całego świata. Teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób to się w ogóle dzieje. Aby to wszystko zrozumieć, musimy poznać pojęcie funkcji haszującej. Jest to taka specyficzna funkcja. Funkcję poznaliście pewnie z matematyki i oznaczało to, że jakaś tam funkcja jest na przykład x², czyli jeżeli za argument weźmiemy sobie 2, no to poddając to tej funkcji x² będzie 4, tak? I działa to również w drugą stronę, że jeżeli ktoś zna wynik funkcji, czyli że x² to jest 4, no to my wiemy, że wystarczy to spierwiastkować, no i x będzie 2. I to jest proste. Natomiast funkcja haszująca nie jest taka prosta, ponieważ działa tylko w jedną stronę. Możemy dowolną ilość danych, mogą to być cyfry, mogą to być właśnie zapis transakcji, tak jak w Bitcoinie. I jeżeli mamy dowolną ilość danych, funkcja haszująca doprowadza do tego, że ta duża ilość danych jest zapisywana w tak zwanym haszu i ten hash jest krótszy niż te wszystkie dane. I co najważniejsze, dana funkcja haszująca daje nam hash, czyli ten wynik wyjściowy, zawsze o takiej samej długości. Takiej długości, jaką ta funkcja haszująca generuje. I teraz, o co w tym wszystkim chodzi? Nie będziemy też wchodzić w mega duże szczegóły. Jakie są właściwości tej funkcji? Jeżeli mamy zespół danych i poddamy je funkcji haszującej, to otrzymamy hash. Jeżeli jeszcze raz poddamy to funkcji haszującej, otrzymamy taki sam hash. Natomiast jeżeli dodamy kolejną daną i jeżeli zhaszujemy ten nowy koszyk danych, to otrzymamy hash, który będzie totalnie inny, zupełnie niepodobny do tego poprzedniego. Mimo że tylko zrobiliśmy małą zmianę w danych wejściowych, to hash, który otrzymamy, będzie totalnie inny. Nie będzie przypominał w ogóle tego poprzedniego. I co więcej, jeżeli my mamy tylko ten hash, to jest to dla nas jakby zapewnienie, że te dane tu były, ale my nie wiemy, jakie to były dane. My nie możemy odhaszować, nie ma czegoś takiego jak funkcja odhaszowująca. Nie mamy możliwości sprawdzenia, jakie są dane wejściowe, jeżeli my mamy tylko daną wyjściową, tylko ten hash. Żeby przełożyć to jakby na świat rzeczywisty, mieszkasz z babcią i idziesz na zakupy. Wracasz i kupiłeś tylko warzywa i owoce, rozkładasz je na stole i no nie wiem, dajmy na to, są 3 banany, 5 jabłek, 14 gruszek, 1 arbuz i 13 liczy. I ty teraz bierzesz te wszystkie informacje, zapisujesz na komputerze, dodajesz jeszcze informacje o wadze każdego z produktów plus kolor, jaki ma i poddajesz to funkcji haszującej. I teraz generuje się hash, który brzmi warzywa i owoce na stole. I teraz ty dajesz swojej babci ten hash i ona wie, że kupiłeś warzywa i owoce w sklepie, bo ma ten hash. Natomiast ona nie ma pojęcia, ile ty tego kupiłeś, w jakim kolorze, czy to jest dobre, czy może kupiłeś jakieś zepsute. Nie ma zielonego pojęcia. Jedyną możliwością, żeby ona dowiedziała się, co ty kupiłeś, jest to, żeby ona spytała się tobie: wnuczku, czy ty kupiłeś 3 banany, 80 jabłek, 1 arbuza i 6000 gruszek? I ty możesz odpowiedzieć tak albo nie. Jeżeli odpowiesz nie, no to twoja babcia musi od nowa spytać się tobie, czy to jest znowu tam 14 jabłek, może 0 bananów, 15 arbuzów i tak dalej. I ona dopiero gdy odgadnie po kolei dokładnie, ile, czego, o jakiej wadze i jakiego koloru kupiłeś, to będzie wiedzieć, co jest na stole. Nie ma innego sposobu, żeby ona dowiedziała się z tego napisu warzywa i owoce na stole, które ona otrzymała od ciebie. Nie ma twoja babcia innej możliwości, żeby
dowiedzieć się, co ty tak naprawdę kupiłeś. Musi ciebie się pytać metodą prób i błędów i dopiero gdy jej się uda odgadnąć i ty potwierdzisz to, no to będzie o tym wiedzieć. Dlaczego ja to w ogóle wszystko tłumaczę i próbuję tobie zobrazować w tak dziwny sposób? Ponieważ ja w ten sposób wytłumaczyłem sobie, jak działa funkcja haszująca i że tak naprawdę nie da się danych wejściowych odhaszować, jeżeli posiadasz tylko hash, czyli daną wyjściową. Jedyną metodą, żebyś to zrobił, jest odgadywanie, jakie są dane wejściowe. I to właśnie robią górnicy, kiedy chcą potwierdzić blok w sieci Bitcoin. Oni tak naprawdę dostają blok, czyli tą nową kartkę. Na tej nowej kartce jest nagłówek, w którym są informacje tam o oprogramowaniu i tak dalej. Poniżej pojawiają się transakcje, które trzeba zatwierdzić. Oni każdą z tych transakcji jeszcze haszują dodatkowo. Potwierdzą jedną transakcję, otrzymują jeden hash. Drugą transakcję otrzymują drugi hash. Mają dwa hasze. Oni jeszcze te hasze, z tych dwóch haszy robią jeden hash. Powstaje takie drzewo i chodzi o to, że jeżeli którąś z transakcji chcielibyśmy podmienić jakkolwiek, to zmieni to totalnie kolejny hash. Hash, który otrzymalibyśmy na samym końcu, będzie totalnie inny. I teraz wszystkie te transakcje są haszowane w sposób takiego drzewa, to się nazywa Merkle Tree. I na samym końcu powstaje jeden hash. Z tych wszystkich transakcji powstaje jeden hash, który nam potwierdza prawdziwość wszystkich zapisanych danych w bloku. I teraz w nagłówku są różne informacje, różne metadane i jest również tak zwana liczba nonce. Ona określa liczbę zer, która musi powstać podczas zhaszowania tego całego nowego bloku. Czyli my tak naprawdę znamy docelowy hash, którego szukamy, czyli górnicy znają docelowy hash, który szukają. Oni mają wszystkie dane już zhaszowane i mogą zmieniać tylko i wyłącznie liczbę nonce. I oni metodą prób i błędów podstawiają kolejną liczbę nonce, kolejną liczbę nonce, kolejną liczbę nonce i tak do skutku, aż otrzymają docelowy hash, aby zatwierdzić dany blok. I dlatego to jest takie trudne, ponieważ nie ma czegoś takiego jak odhaszowanie. My musimy metodą prób i błędów zmieniać tą liczbę nonce tak długo, aż otrzymamy ten hash, który poszukujemy. I to tak naprawdę jest zagadka górników. I teraz wszyscy górnicy, którzy są podłączeni do sieci Bitcoin, walczą o to, żeby znaleźć tą liczbę nonce. Musimy cały czas zadawać pytania sieci, tak jak babcia ci się pytała, czy ty masz takie owoce, znaczy czy ty kupiłeś, i kto pierwszy odgadnie, zbiera nagrodę, czyli zbiera hajsy w postaci bitcoinów. W każdym bloku jest zapisane, jaka jest nagroda za wydobycie bloku. Plus dostaje opłaty, a te opłaty transakcyjne są uiszczane przez użytkowników sieci Bitcoin. Każdy, kto zleca transakcję, musi oddać część w postaci bitcoinów za zapłacenie górnikowi, że on potwierdził jego transakcję. I tak to działa. I teraz jeżeli górnik odgadł, to ten hash docelowy, który potwierdza cały blok, jest przekazywany do następnego bloku, on jest zapisywany w nim i od nowa zaczyna się cała zabawa, czyli mamy pustą kartkę, gdzie jest ten hash z poprzedniej kartki, który potwierdza jej prawdziwość i potem są różne informacje, powstają nowe transakcje i one są oczywiście haszowane. Jest ta liczba znowu nonce, której poszukują górnicy. I jeżeli ją znowu znajdą, blok jest potwierdzony, cała reszta węzłów, czyli górników, zapisują to w swoich węzłach, że to jest kolejny blok na sieci Bitcoin, powstaje znowu czysta kartka i tak to cały czas działa. Wiemy już, że żeby dołączyć blok do łańcucha sieci Bitcoin, górnik musi odnaleźć hash, który spełnia określony warunek. Tym warunkiem jest fakt, że wartość haszu, który proponuje górnik, musi być niższa niż wartość haszu docelowego, której oczekuje sieć Bitcoin.
I ta wartość haszu, której oczekuje sieć Bitcoin, jest wygenerowana przez tą sieć. Jak wcześniej mówiliśmy, na początku haszu, który potwierdza dany blok, widzimy dużą ilość zer. Jak było mniej górników, to było mniej zer, ponieważ każdy hasz, który zaczyna się od zera, jest mniejszy od haszu, który zaczyna się od cyfry między 1 a 9 lub litery od A do F. Ponieważ to wszystko jest kodowane w systemie szesnastkowym, to w danym miejscu haszu może być cyfra od 0 do 9 albo litera od A do F, bo takimi znakami operuje się w systemie szesnastkowym. Im mniejszą wartość może mieć hasz docelowy, na który oczekuje sieć Bitcoin, aby przyłączyć nowy blok, tym więcej zer na początku musi ten hasz posiadać. I teraz, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, hasz bloku przykładowego, który dałem, ma 19 zer na początku. Wyobraź sobie, jak małe prawdopodobieństwo jest, żebyś 19 razy pod rząd kostką, która ma 16 ścianek, wyrzucił liczbę 0. Jest to praktycznie niemożliwe. I dlatego to jest takie trudne i tak ogromna moc obliczeniowa górników z całego świata jest potrzebna, aby cały czas zadawać sieci Bitcoin pytania, żeby w końcu po 10 minutach któryś z górników odgadł ten docelowy hash. I teraz im więcej górników w sieci, tym docelowa wartość haszu, który poszukujemy, jest niższa. Czyli więcej zer musi znaleźć się na początku haszu. I to jest co 2 tygodnie weryfikowane przez sieć Bitcoin, ponieważ sieć Bitcoina jest tak zaprogramowana, żeby sprawdzać, ilu górników jest podłączonych do sieci i jak szybko udaje im się odgadnąć docelowy hash, aby podłączyć blok do sieci Bitcoin. I teraz co 2 tygodnie jest to weryfikowane. Jeżeli liczba górników by się zmniejszyła, no to zwiększyłaby się docelowa wartość haszu, czyli hash o mniejszej ilości zer pod rząd na początku jest poszukiwany. A jeżeli zwiększa się liczba górników, którzy wspierają sieć Bitcoin, no to tych zer na początku haszu musi być coraz więcej, ponieważ docelowa wartość haszu musi być coraz mniejsza. A jak wiadomo, im więcej zer na początku haszu, tym jego wartość będzie mniejsza, no bo 0 ma najmniejszą wartość z liczb od 0 do 9 i liter od A do F. I ta trudność, która jest zmieniana przez sieć Bitcoin, jest to tak zwany hash rate. I ten hash rate, tak jak wcześniej wspomniałem, jest aktualizowany co 2 tygodnie przez sieć Bitcoin, ponieważ ona jest tak zaprogramowana, żeby ten hash rate co 2 tygodnie aktualizować w ten sposób, aby rozwiązywanie tej zagadki znalezienia haszu docelowego przez górników trwało około 10 minut. Bitcoin jest programem komputerowym, czyli ktoś go musiał napisać. I to autor kodu Bitcoina napisał, że nie będzie go więcej niż 21 milionów. I teraz w ogóle skąd wziąć Bitcoina? Jak można stać się posiadaczem Bitcoina? Możemy oczywiście kupić go od innej osoby, czyli na przykład zarejestrować się na giełdzie i zakupić kryptowalutę, albo możemy stać się górnikami. I we wcześniejszych odcinkach mówiliśmy sobie, że górnicy otrzymują nagrodę za wydobyty blok. Dobra, ale jak oni otrzymują tą nagrodę? Nagroda, jaka jest przyznana górnikowi za wydobyty blok, jest zapisana w bloku. I tak jak wcześniej mówiłem, że w bloku są transakcje, jest ta liczba nonce, są różne informacje, to jest też tak zwana transakcja Coinbase. I jest to transakcja, która nie ma nadawcy. Wszystkie pozostałe transakcje mają nadawcę i odbiorcę. Na przykład Karol wysłał pół bitcoina Norkowi. Natomiast transakcja Coinbase jest to taka transakcja, która jest wygenerowana przez sieć. Ona nie ma nadawcy i ona tworzy bitcoiny i przyznaje je górnikowi, który wydobył blok. I wracając do początku Bitcoina, w 2009 roku powstał pierwszy blok Bitcoina. Górnik za jego wydobycie otrzymał 50 bitcoinów. I tak działo się przez 4 lata, ponieważ Bitcoin również został tak zaprogramowany, że nagroda za wydobycie bloku będzie zmniejszana o połowę co 210 tysięcy bloków, co wypada na około co 4 lata. I teraz w 2009 roku za wydobycie bloku pierwszego górnik otrzymał 50 bitcoinów i po dołączeniu do łańcucha Bitcoina 210 tysięcy bloków nagroda została zmniejszona o połowę i górnik od wtedy otrzymywał 25 bitcoinów za każdy wydobyty blok. Potem był halving, który zmniejszył nagrodę do 12,5 bitcoina
Dziś, kiedy to nagrywam, jest maj 2023 roku i górnik za potwierdzenie bloku otrzymuje 6,25 bitcoina. Natomiast za około rok będzie kolejny halving i on zmniejszy nagrodę o połowę i będzie to już tylko 3,125 bitcoina za każdy wydobyty blok dla górników. Jak widzicie, co 4 lata pojawia się coraz mniej bitcoinów, czyli zmniejsza się jego inflacja. Teraz część ludzi pyta, co w momencie, gdy zostanie wydobyty ostatni bitcoin. Wtedy w blokach nie będzie już tych transakcji Coinbase, a górnicy za każdy wydobyty blok będą otrzymywać jedynie opłaty transakcyjne od osób, które zlecają transakcje w sieci Bitcoin. Natomiast będzie to dopiero około w 2140 roku. I teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, dlaczego tak się dzieje? Bo tak jest napisany kod Bitcoina, tak wymyślił go sobie twórca. Teraz pewnie pojawia się pytanie, skoro ktoś napisał, że Bitcoina będzie nigdy więcej niż 21 milionów, to dlaczego nie można tego zmienić? No i właśnie o to chodzi, że jest napisany kod, jest to program komputerowy, który działa, ma jasne zasady, które są napisane i społeczność je akceptuje i chce grać w tą grę. I oczywiście już nieraz zdarzyło się, że społeczność chciała zmienić coś w kodzie Bitcoina i były wprowadzane poprawki, aktualizacje, które na przykład skompresowały zapisywanie transakcji w ten sposób, że więcej transakcji można było zawrzeć w jednym bloku. Natomiast jeżeli taka zmiana jest w pełni akceptowalna przez całe społeczeństwo, jest ona wprowadzana na danym bloku i od danego bloku sieć funkcjonuje już na tych nowych zasadach. Natomiast zdarzyło się również tak, że społeczeństwo się podzieliło. I teraz co w takim przypadku? Zróbmy sobie taki przykład. Mamy łańcuch Bitcoina, społeczeństwo Bitcoina się dzieli. Jedni nie chcą wprowadzać zmian, natomiast znaleźli się i tacy, którzy chcieliby zwiększyć podaż Bitcoina, tak aby w przyszłości, w tym 2140 roku, były jednak 42 miliony Bitcoinów. I teraz, jeżeli powstanie społeczność, która zmieni coś w kodzie, to wygląda to w ten sposób, że mamy kod Bitcoina i on nagle ulega rozdwojeniu. I załóżmy, że w tą stronę idzie ten oryginalny łańcuch Bitcoina, który pozostaje niezmieniony. W drugą stronę idzie inny łańcuch. Te łańcuchy mają wspólną historię. Historia transakcji jest wspólna, ale w pewnym momencie one się rozłączają. Teraz powstaje rozgałęzienie i część zwolenników tej wersji Bitcoina musi znaleźć osoby, czyli górników, którzy będą potwierdzać transakcje w tej sieci oraz ludzi, którzy będą chcieli na tej sieci wymieniać się kryptowalutą. Z tym, że po rozgałęzieniu to, co tutaj powstało, jest osobnym bytem. Ten łańcuch bloków, który się tworzy, nowy, ma swoją nową kryptowalutę. W tą stronę mamy cały czas oryginalnego Bitcoina i teraz załóżmy, że tutaj jest zwykły Bitcoin, sieć Bitcoin, a tu będzie sieć Bitcoin Cash, bo tak się zresztą kiedyś stało w przeszłości. I jeżeli Ty posiadałeś Bitcoina, to tu po rozgałęzieniu masz nową kryptowalutę Bitcoin Cash i masz zapisane to, że Ty masz tego Bitcoin Casha na swoim portfelu. Dołączają się tutaj nowe bloki, ludzie się wymieniają tym Bitcoin Cashem, a Ty, jeżeli nic nie zrobisz, to masz tego Bitcoin Casha również. Możecie sobie teraz sprawdzić, jaka jest cena teraz Bitcoina, a jaka jest cena Bitcoin Casha. Jak widać, cena Bitcoina do dzisiaj jest o wiele wyższa niż innych jego tworów. Tych tworów było pełno. Był Bitcoin Satoshi Vision, był Bitcoin Private, Bitcoin Gold, było pełno różnych odłamów Bitcoina, było pełno różnych forków Bitcoina, czyli tych rozgałęzień. Natomiast jeżeli dzisiaj sprawdzicie sobie cenę tych, nazwijmy to, podrabianych Bitcoinów, to zobaczycie, że ten główny Bitcoin cały czas jest najbardziej wartościowy, zresztą jest kryptowalutą o największej kapitalizacji na rynku. Jaki z tego płynie wniosek? Dlaczego blockchain jest taki super? Chodzi o to, że to społeczność podejmuje decyzje. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem Bitcoina, to cały czas ma tego Bitcoina swojego i wspiera sieć, może być górnikiem. Oczywiście, jeżeli chcesz posiadać i Bitcoina Casha, to nic Cię nie ogranicza. No tylko jak widzicie, jego cena jest już o wiele niższa. Dlaczego? No bo najprawdopodobniej ma on mniejszą społeczność, mniej ludzi chce z niego korzystać i dlatego jego wartość rynkowa jest niższa, natomiast jakaś wartość rynkowa jest. Podsumowując ten mój cały dzisiejszy wywód, Bitcoina będzie tylko 21 milionów sztuk, ponieważ tak zostało zapisane w jego kodzie. Jest to tak zwany white paper, czyli biała księga, do której każdy może zajrzeć
i sprawdzić, w jaki sposób działa Bitcoin, jak to funkcjonuje. Natomiast jest ona bardzo techniczna i ciężka do zrozumienia każdego szczegółu, który jest tam zapisany. Aby stać się posiadaczem Bitcoina, musisz albo kupić go na giełdzie, albo go wykopać. Dopóki będą osoby, które będą chciały wykonywać transakcje na sieci oraz górnicy, którzy będą chcieli potwierdzać bloki i dołączać je do łańcucha Bitcoina, to sieć będzie istnieć. Natomiast jeżeli pojawi się jakaś propozycja poprawki sieci Bitcoin i społeczność ją zaakceptuje, to od danego bloku wchodzi ta poprawka. Natomiast jeżeli społeczeństwo się podzieli, ponieważ jedni będą chcieli, żeby ta poprawka została wprowadzona, a druga nie, to powstaje rozgałęzienie, fork, wynikiem czego jest nowa sieć, osobny byt, który ma swoją kryptowalutę nową i od bloku, w którym powstał ten nowy byt, będzie on istniał tak długo, aż będzie miał swoją społeczność. Natomiast sieć Bitcoin i ten przykładowy Bitcoin Cash mają wspólną historię, dlatego w momencie rozgałęzienia każdy, kto posiadał Bitcoina, otrzymuje taką samą ilość tego przykładowego Bitcoina Casha, ponieważ to było zapisane w tym bloku, w którym nastąpiło rozgałęzienie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie w tym odcinku, dlaczego coraz większa ilość ludzi dostrzega wartość w Bitcoinie, czyli fakt, że jest jego ograniczona podaż i nie będzie go nigdy więcej niż 21 milionów. Co około 4 lata nagroda za wydobycie bloku zostaje obniżona o połowę, czyli inflacja Bitcoina maleje, aż w około 2140 roku dojdzie do zera i nigdy więcej nie powstanie już nowy Bitcoin, a górnicy będą otrzymywać jedynie opłaty transakcyjne. Jeżeli zdecydujemy, że kupimy Bitcoina, wystarczy zarejestrować się na giełdzie kryptowalutowej. Natomiast pamiętajcie, żeby zachowywać ostrożność, korzystać z giełd, które są znane, przechodzą audyty, bo również zdarzają się próby wyłudzenia jakichś informacji od Was. Także najlepiej korzystać z tych większych podmiotów. Również przypominam, że giełdy służą jedynie do zakupu kryptowalut, do wymiany, a nie do przechowywania tam swoich środków. Teraz co się dzieje w momencie, gdy już poprawnie zarejestrowaliście konto na giełdzie kryptowalutowej, macie swój profil. Giełda automatycznie generuje taki Wasz portfel i tam macie poszczególne konta. Tam jest konto złotówkowe, euro, funta, ale również Bitcoina, Ethereum i tak dalej. I o co tu w ogóle chodzi? Jeżeli teraz chcecie wpłacić złotówki, wchodzicie w PLN, klikacie wpłata i macie instrukcję, w jaki sposób wpłacić złotówki. Jeżeli już wpłaciliście, możecie przejść do giełdy i na przykład jeżeli chcecie zakupić Bitcoina, to klikacie Bitcoin do polskiego złotego, wpisujecie po jakim kursie, za jaką kwotę chcecie kupić Bitcoina. Jeżeli wszystko się zgadza, zatwierdzacie transakcję i jeżeli ona dojdzie do skutku, to na Waszym saldzie w portfelu pojawi się Bitcoin. Tylko ten Bitcoin tak naprawdę nie należy do Was, on należy do giełdy. Dopóki Wy go nie wypłacicie z tej giełdy, to on tak naprawdę jest w posiadaniu giełdy i Wy ufacie giełdzie, że ta giełda jest bezpieczna i będzie przechowywać dla Was tą kryptowalutę, którą tam trzymacie, jak i również zwykłe waluty. I teraz jeżeli chcielibyście mieć swój portfel, kupujemy sobie taki portfel fizyczny, dostajemy pudełko, odpakowujemy je, w środku jest takie urządzonko oto. Ono jest do podłączenia przez USB do komputera. Tu jest cała instrukcja napisana, trzeba ściągnąć aplikację, wejść w aplikację, którą zainstalowaliśmy na komputerze, podłączamy to urządzenie do komputera. W tym momencie na tym urządzeniu możemy zainstalować na przykład aplikację Bitcoin, aplikację Ethereum czy aplikację innego łańcucha bloku. I dla przykładu wyświetli nam się lista aplikacji, weźmiemy pierwszą z góry, będzie to Bitcoin, klikniemy instaluj. Jeżeli już zainstalujemy aplikację na tym urządzeniu, to będziemy mogli przez tą aplikację utworzyć portfel Bitcoina. I ten portfel zostanie utworzony na sieci Bitcoin. Nie będzie go tu, ten portfel będzie w sieci Bitcoina. A to będzie dla Was taka bramka, dzięki której będziecie mogli łączyć się z tą siecią Bitcoin. I teraz w aplikacji Bitcoin będzie możliwość utwórz portfel. Otrzymaliście 24 słowa, które musicie zapisać po kolei i to jest Wasz dostęp do portfela, który jest przypisany do tych 24 słów na sieci Bitcoin. I otrzymacie takie dwa ciągi znaków. Jeden ciąg znaków to jest klucz publiczny, drugi to jest klucz prywatny. I teraz o co tu chodzi? Klucz publiczny jest tak jakby kontem bankowym, klucz prywatny jest jakby Waszym hasłem do bankowości. Jeżeli chcecie, żeby ktoś Wam wysłał kryptowaluty, albo Wy chcecie z giełdy wysłać kryptowalutę na ten swój portfel, wysyłacie ją na ten swój klucz publiczny. I ten klucz publiczny możecie również komuś udostępnić, aby on Wam wysłał środki.
Natomiast klucz prywatny jest tylko i wyłącznie dla Waszej informacji. Nikomu go nie pokazujecie, ponieważ każdy, kto posiada klucz prywatny, może podpisywać transakcje, czyli może zlecać wypłatę środków z tego portfela. I teraz jeszcze klucz publiczny jest wynikiem zhaszowania Waszego klucza prywatnego. Dlatego po zhaszowaniu tego klucza prywatnego otrzymujecie wynik, ten Wasz klucz publiczny i dla sieci to jest dowód, że Wy jesteście właścicielami tego klucza publicznego, bo właścicielem jest ten, kto posiada klucz prywatny. I teraz jeżeli Wy macie ten klucz prywatny, udowodnicie to sieci, to możecie wykonywać transakcje z tego klucza publicznego. Natomiast jeżeli wydacie komuś klucz swój publiczny, to dla sieci on tylko posiada po prostu klucz publiczny, nie jest właścicielem środków, które tam się znajdują. On oczywiście może wejść w sieć i sprawdzić, ile na tym kluczu publicznym znajduje się środków, natomiast nie może z nimi nic zrobić. Zrobić może tylko z tymi środkami osoba, która ma klucz prywatny do tego klucza publicznego. A jak wiemy, niemożliwe jest znalezienie klucza prywatnego, jeżeli posiadamy tylko klucz publiczny. I teraz mamy już zainstalowaną tą aplikację, utworzyliśmy portfel na sieci Bitcoin, mamy klucz publiczny, klucz prywatny, czyli na klucz publiczny możemy wysłać sobie środki. Wchodzimy na giełdę, wchodzimy w swój portfel, klikamy Bitcoin, wypłata i podajemy tam, ile bitcoinów chcemy wysłać i jeżeli chodzi o adres, to podajemy ten klucz publiczny. Jeżeli nasza transakcja zostanie wpisana do bloku i potwierdzona przez górników, to pojawi się ona na naszym adresie publicznym. I teraz jeszcze to urządzenie jest zablokowane PIN-em. Jeżeli ktoś by znalazł to urządzenie, no to musi znać PIN, żeby się do niego dostać. Jeżeli nie zna, no to również nic nie zrobi. A jeżeli my byśmy chcieli wysłać środki, musimy wejść w aplikację, którą zainstalowaliśmy na komputerze, zlecić wypłatę środków, połączyć to urządzenie z komputerem i jeszcze podczas zlecenia transakcji będziemy mieli informację o żądaniu wypłaty środków i to urządzenie, jako że my wcześniej dodaliśmy mu klucz prywatny, gdy tworzyliśmy ten portfel, jeszcze będziemy musieli nacisnąć 2 przyciski naraz, aby potwierdzić daną transakcję. Natomiast co jeżeli byście zgubili coś takiego? Możecie kupić sobie nowy i będziecie mogli odzyskać dostęp do Waszego portfela, ponieważ klucz publiczny i prywatny, on jest zapisany w sieci, a Wy, gdy pierwszy raz łączyliście się tym urządzeniem, gdy tworzyliście portfel krok po kroku, otrzymaliście 24 słowa i to jest Wasz dostęp do portfela, który jest przypisany do tych 24 słów na sieci Bitcoin. W momencie, kiedy kupicie nowego ledgera, klikacie opcję, że chcę uzyskać dostęp do portfela, który jest na sieci Bitcoin i jeżeli ją wybierzecie, to te urządzenie spyta Was o te 24 słowa. Jeżeli wprowadzicie je poprawnie, to uzyskacie dostęp do portfela, który jest przypisany do tych 24 słów. I pamiętajcie, że to urządzenie jest tylko bramką dostępu do tego, co jest zapisane w łańcuchu bloków, czyli w sieci Bitcoin. Tutaj nie znajdują się Wasze środki. Wasze środki, wszystko jest zapisem cyfrowym w sieci Bitcoin. To jest jedynie bramka dostępu do tego, co w tej sieci jest. Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o tym, czym jest Lightning Network, dlaczego ta idea w ogóle powstała i jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast jeżeli nie wiesz tak naprawdę, czym jest Bitcoin i z czym to się je, to zapraszam Ciebie do poprzednich odsłon, tam wszystko tłumaczę w prostych słowach. Nie przedłużając, zaczynajmy. Lightning Network jest to druga warstwa Bitcoina. I teraz, jeżeli chodzi o zawieranie transakcji na sieci Bitcoin, to za każde wysłane środki musimy zapłacić. Ten, kto zleca transakcję, musi wnieść opłatę. I ta opłata zależy od natężenia ruchu w sieci Bitcoin. Jeżeli ludzie składają więcej transakcji, no to opłata za transakcję rośnie, ponieważ rośnie popyt na wysyłanie bitcoinów i odwrotnie, jeżeli tych transakcji jest mało, no to opłata spada. Sieć Bitcoina ma też swoją przepustowość. Każdy blok ma około 2 MB pojemności, co przekłada się na mniej więcej 3,5 do około 5000 transakcji w jednym bloku. Tak jak wcześniej wspomniałem, blok pojawia się co 10 minut około. Teraz jeżeli zdarzy się tak, że nagle ludzie na świecie chcą wysłać 20 000 transakcji, no to część z nich będzie musiała poczekać, bo w jednym bloku nie można zawrzeć aż tylu transakcji, bo każda z transakcji to osobny zapis i ona ileś waży, zajmuje ileś miejsca w bloku i wszystkie te transakcje w jednym bloku by się nie zmieściły. Teraz jeżeli ktoś chciałby, żeby jego transakcja była jak najszybciej przeprocesowana przez górników, no to może górnikom dać napiwek i zapłaci więcej za tą transakcję
natomiast górnik chętniej dołączy do nowego bloku sieci Bitcoin jego transakcje, no bo otrzyma za to większe wynagrodzenie. I teraz dochodziło do takich sytuacji w przeszłości, że tych transakcji na sieci Bitcoin było tak wiele, że ludzie musieli czekać po kilka godzin, w ekstremalnych sytuacjach nawet po kilka dni. I jak się domyślacie, wtedy koszt jednej transakcji był bardzo wysoki. Jeżeli w takim momencie chcielibyśmy zapłacić Bitcoinem za kawę, no to totalnie nam się to nie opłaca, bo po co ponosić opłatę transakcyjną w wysokości $15, jak kawa kosztuje nas 1 czy 2 dolary. To jest totalnie bez sensu. I ktoś wpadł na pomysł, żeby utworzyć tak zwaną drugą warstwę sieci Bitcoin i na niej będzie się rozliczać małe transakcje, jednak one nie będą zapisywane na głównym łańcuchu. I teraz technicznie jak to wygląda. Jest główny łańcuch Bitcoina i jeżeli dwie osoby stwierdzają, że one będą między sobą wysyłać tego Bitcoina po sieci Lightning Network, to one tworzą tak zwany kanał płatniczy. Każda z tych osób, która należy do tego kanału, wnosi taką samą opłatę i dajmy na to, jest to 10 bitcoinów. I w czasie, gdy ten kanał jest otwarty, to oni mogą wymieniać się tymi bitcoinami. I teraz, jeżeli każdy z nich wniósł po 10 bitcoinów do kanału, to przepustowość tego kanału wynosi 20 bitcoinów. Zauważcie, że w tym kanale nie będzie można wysłać nigdy więcej niż tej kwoty 20 bitcoinów. I to jest jedno z ograniczeń tego rozwiązania. Drugim ograniczeniem jest też fakt, że jeżeli my chcielibyśmy przyjąć od kogoś bardzo dużą wpłatę, to sami musielibyśmy na początku posiadać taką kwotę, ponieważ żeby przyjąć na przykład 100 bitcoinów, my do tego kanału utworzonego na Lightning Network musielibyśmy wpłacić na początku 100 bitcoinów. Przepustowość byłaby 200, ponieważ my wpłaciliśmy 100 bitcoinów i osoba, która chce nam wysłać 100 bitcoinów, też by wpłaciła tą sumę i wtedy dopiero moglibyśmy przyjąć od niej 100 bitcoinów i zamknąć kanał i dopiero to wpisać na głównym łańcuchu sieci Bitcoin. Jest jeszcze jedna właściwość takiego rozwiązania, ponieważ jeżeli osoba A utworzy kanał z osobą B, czyli każda z nich na przykład wniesie po 10 bitcoinów, przepustowość tego kanału będzie 20 bitcoinów i teraz osoba B ma utworzony kanał z osobą C, również w takiej przepustowości, czyli 20 bitcoinów, to jeżeli osoba A chciałaby przesłać bitcoiny osobie C, to nie musi tworzyć nowego kanału pomiędzy osobą A osobą C, tylko może przy pomocy tego kanału wspólnego, który ma z nimi osoba B, dokonać tej transakcji. No i wygląda to tak, że dajmy na to osoba A chce wysłać 1 bitcoina osobie C i technicznie osoba B przesyła 1 bitcoina osobie C, a osoba A wysyła 1 bitcoina osobie B, czyli w ogólnym rozrachunku osoba C ma plus 1 bitcoina, osoba B ma tyle samo bitcoinów, ile miała, a osobie A ubył 1 bitcoin z salda. Podsumowując, Lightning Network jest to druga warstwa sieci Bitcoin. Umożliwia ona dokonywanie transferów bitcoinów pomiędzy osobami, które dołączają do tej sieci Lightning Network. Jednak podczas wysyłania transakcji każda z nich nie jest zapisywana na sieci Bitcoin i nie trzeba za nią ponosić opłat. Opłatę ponosi się podczas otwierania kanału płatniczego na sieci Lightning Network i podczas jego zamykania. Na sieci Lightning Network powstają też tak zwane węzły, duże węzły, do których może dołączać wiele osób i te węzły łączą ze sobą różne osoby, żeby wielu osobom można było wysyłać bitcoiny poprzez Lightning Network, a nie żeby musieć łączyć się z każdą osobą, którą chce się wysłać bitcoina właśnie za pomocą drugiej warstwy bitcoina. Myślę, że Lightning Network nie jest jakimś super skomplikowanym zagadnieniem. Usprawnia ono funkcjonowanie sieci Bitcoin, oszczędza ono również pieniądze użytkowników, jak i czas i zużywanie energii. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, zapiszcie je w komentarzu. Jeżeli dasz łapkę w górę, to dasz mi znać, że byłeś tutaj, oglądałeś filmik i coś z niego wyniosłeś. Zachęcam również do subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!